Ja nie wiem, o czym będzie ten film. Witajcie, szanowni państwo, na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja, czyli Marek. Przyjechali tacy panowie. Idę sobie do lasu, mówię, zobaczę, czy są grzyby. Początek czerwca, może jakiś pierwszy prawdziwek. Spotkałem 4 takich prawdziwków. Spotkał 4 grzybów. To już nie ja powiedziałem, nie? Przyjechała ekipa z militaria.pl, będziemy sobie brzuszkrafty robić. Najpierw ich oprowadzę po moich opłotkach ukochanych. Prawda jest taka, że mieliśmy jechać w Bory na nockę. Ale sucho jest. Raz, że jest sucho, a ja jestem jeszcze popękany i nie mogę za bardzo nosić dużego, ciężkiego plecaka, jeszcze pewnie z tydzień, 2. Pokazuję chłopakom Puszczę Bydgoską, pogadamy sobie o Puszczy Bydgoskiej, później sobie pojedziemy na 2 fajne miejscówki spektakularne, a skończymy na EDC Campie, gdzie już Bondo stoi w blokach i czeka, no i będzie normalnie brzuszka. Jeszcze nie, ale się dowiaduj. To będzie chyba backstage na kanale militaria.pl, będzie ta wersja finalna filmu. Jak wyjdzie coś, nie? Tak może być właśnie. Jak nie, to będzie wersja finalna, to wam pożyczę później ten materiał. No. Chodźmy. Pierwsze co, Puszcza Bydgoska i moja ukochana rzeczka, czyli Zielona Struga. Dla autochtonów Zielonka. Gdzie jesteśmy w tej chwili? Miejscowość najbliższa w zasadzie nazywa się Jarki. Bondo jest mistrzem brzuszkraftu, ma czarny pas w brzuszkrafcie. Legendy rodziły się w latach 60., później to już tak z muzyką. Przyszliśmy nad Zielonkę, na szczęście jest woda, ale Aha, jest. tam jest leśnictwo Zielona, tam jest miejsce wyznaczone na ognisko i wiatka. Nigdy to nie biwakowałem. Sami nie będziemy, to już czuć. Mam mugę. Jaka produkcja to jest w ogóle, kurde, człowiek tak sobie idzie, sobie nagrywa, nie? Coś tam pogada, schowa do kieszeni, a tu dźwięk, mikrofon, ale mikrofon fajny. Co to jest w ogóle? Holyland. O, fajne, nie znam. Ale porno. To jest super, ale latem to przyjeżdżam tu rzadziej, bo raz, że jest ciężko się łazi, a po drugie, no robale, nie? Tutaj robale dają się we znaki. No ale wciąż jest ładnie, no jest jeszcze woda, bo to wcale nie jest takie oczywiste o tej porze. Tam musimy iść na szago. Marek, prowadź. Czemu ja? Uwaga na oczy, bo gałęzie. Ale zaraz jesteśmy na miejscu. No teraz to ona jest taka właśnie mało spektakularna, nie? Za chwilę jej nie będzie, cholerka. Jesteś nemofilem. No to odpękana pierwsza miejscówka. Nawet nie było strasznie komarów. Ponarzekaliśmy, nie? Stare dziady. Nie narzekaliśmy tylko, że na młodych czy coś, tylko tak uczciwie, nie? Na wszystkich. Chcę też chłopakom pokazać fajną miejscówkę nad Wisłą, a później pojedziemy sobie nad jeziorko. Gdzieś po drodze musi być kawka zagrana, bo bez kawy to... I zobaczymy co dalej. A skończy się brzuszkraftem. Jedziemy na kawę teraz? Jedziemy na kawę teraz nad jezioro. Nie, nad Wisłę. Nad Wisłą, przepraszam. A później nad jezioro. Po kolei, wszystko w swoim czasie. To Phantom jeszcze, nie? Tak, 4 Pro. Duży, no. Ja mam małego. Nie, ja nie mam Era, ja mam Mini 4 Pro teraz. Jesteśmy nad Wisłą, zabrałem chłopaków na taras widokowy imienia pana, który się nazywał Kokot. Pokażę wam. Chciałem was tu kiedyś zabrać i sobie odpalić drona. Fotografik lokalny. Przyjechałem tu, drona chciałem sobie odpalić, ale tak wiało, a dzisiaj praktycznie w ogóle nie wieje. Posiedzimy tu chwilę, pogadamy i lecimy w stronę kampa. Top 5 twoich miejsc, gdzie lubisz W ogóle w Polsce? w Polsce, no? Alarm. Okazało się, że przechodząc chcieliśmy porwać jednostkę ukraść pływającą. Ja myślałem, że to się zabujało, a to myśmy przecięli Jak wiązkę. przejdziemy, to znowu będzie być. No, byśmy musieli się czołgać. Dobra. No jest ekstra, naprawdę. Jak byłem tu ostatnio, nie było ani jednego piachu, a teraz po horyzont łachy. Zaraz będę indoktrynował na filmie militariów. Wystarczy dobrze się rozejrzeć w okolicy. Nie? W polskim lesie, jak w czerwcu pójdziesz sobie na nockę z soboty na niedzielę, to możesz stać pod drzewem i wrócić w niedzielę, najwyżej będziesz niewyspany, dośpisz w domu, nie? Ukryte przekazy, podprogowe, podbrzuszkraftowe. Tylko dojazd tu jest taki,
każdy jeden element, który będzie do wymiany za chwilę słychać w zawieszeniu. Ja mogę się to... Ja mogę się to. Ej, będzie trzeba tędy wracać, kto to wymyślił w ogóle? Po tym piachu, pod górkę, boż. Ale pachnie ściętym, trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Pachnie jagną z chłopów. Jasiek. I teraz wejdziecie i... I co? Okej, wejdziecie sobie spokojnie. Ale ja muszę z kijem. Ładnie, nie? Przepięknie jest po prostu. Przełyk na wodę. Ja też, bo od tego gadania, co prawie nic nie gadamy, to mi zaschło w gardle. Skończyliśmy. Bondo już dzwonił, jest na posterunku. A, jeszcze nie. Jedźmy teraz na prawdziwe brzuszkrafty, ile można gadać, nie? O suchym pysku. Znaczy w sensie, że bez popijania. No wiecie. Poczekajcie, nie survivalujcie beze mnie. Jak zwykle. Rozdysponowałeś ludzi, Bondo? Najważniejszy protip, survivalowo-bushcraftowo-turystyczny. Zanim zacznie się prawdziwy brzuszcraft i survival, należy zadbać o spanie. Albowiem później, będzie już tylko później. Co powiedziałeś, Bondo? Już ty dobrze wiesz. Już ja dobrze nie pamiętam. Ale się nie... Co ty masz tu? Pokaż. A to jest ta jedynka? Tak. Bo to jest takie podniesione biwi. Jak to się nazywa? Black... A czekaj, będzie waga. 265, o długi dość. 90, a wysokość? A wysokość 70, 75. No właśnie, bo ja zawsze patrzę, żeby móc usiąść i się ubrać, wiesz, w tym. Przegląd Bartka z militariów. Dobra, przegląd Bartka z militariów, możemy powiedzieć. Pokaż, no. Dzisiaj namiot jednoosobowy. Dzisiaj będzie debiut tego namiotu. Tak? Ale on ma jedno wejście, czy z obu stron masz wejście Jedno jakby? wejście. Jedno? Jedno Aha, wejście. spoko. Śpiwór sprawdził mi się na kilku wyjazdach. Dość spory, tak? Ja pamiętam kiedyś coś patrzyłem chyba na letniaka jakiegoś i oni chyba robią dosyć wąskie, tak dla ogrów to nie chyba 80 Wiesz mają co, w ja plecach. nie mam... Wiesz co, No bo to jesteś spałem- standardowego takiego Tak, rozmiaru, spałem w nie? nim Zazdraszczam. kilkakrotnie, spałem w nim w hamaku. Dzisiaj wybrałem opcję namiot i naprawdę mi się sprawdza. W związku z tym, że debiut w namiocie dzisiaj będzie, no to też jest mata samopompująca. Jeszcze nie próbowana, dzisiaj będzie debiut tej ma maty. wymiar? Zobaczymy Jaki sobie to jak ma. 55 szerokości Na 185. na A, 180. czyli regular. Zwykła, najprostsza karimata, która pójdzie pod matę. Mamy jeszcze, oprócz lornetki, kawę, którą będziemy sobie robić później. A co masz za kawę? Eee, Bullet Brothers? tak, Bullet Brothers. Aha. Tarpik, prosty, niedrogi, ale bardzo funkcjonalny. X-Termo to jest ze tak, srebrną to on tą? jest ze srebrnym wnętrzem Nie ma tragedii. i hamaczek. Ale to bez moskitiery chyba, co? Ten jest bez moskitiery, taki zwykły, prosty. I zestaw szpilek do hamaka i tarpa razem z taśmami. Pokazuję. Z pętelkami czy z regulatorem? Z pętelkami. A, czyli takie, to się nazywa, wszyscy mówią to po angielsku daisy chain. Chociaż Bondo zamówił jakieś chińskie i pierdyknęły i się urwał. Puściły szycia między wiesz tymi. co, ja spałem z dobre 10-12 razy. Mogę? Jasne, A co to? jasne. A to jest proszę młynek do kawy. Tego będziemy To używać. wygląda jak ten Rino, co ja mam. Ja dostałem kiedyś od chłopaków Rinoware'a. od Helikona. Włazi włazi w Aeropressa w środek? Chyba włazi, bo też taki wąski, no. Tak mi się wydaje, no. Spoko. To będziemy zaraz robić kawę. Bardzo Ja wziąłem spoko. ketla, to możemy Co sobie mam zagotować jeszcze? wodę. Mam jeszcze kuchenkę. Ja nie wiem, czy wyście nie pokazywali tego Nie, samo myśmy od pokazywali M-Taka, no. MTAK-a. Ale to jest bliźniacze. A tam coś nie działało, bo ona strasznie wolno gotowała. Nie wiem, A to- czy tam nie był palnik niedopasowany do tego radiatora, mi się wydaje, wiesz? I ona mi się mega wydaje, wolno wiesz gotowała. Co, to może wam się trafiło o egzemplarz? To jest to samo, na zasadzie Jetboila, bo to przecież jest Tu mam jeszcze podróbka fajną Jetboila, rzecz. nie? Jak ktoś lubi kawę, ja jestem kawiarzem. Tu mam takie ustrojstwo, kawiarkę. Nigdy nie, bo to helikonoska jest też? Tak, Czy jakaś? to jest kawiarka helikonowska, ale mam jeszcze fajną rzecz. No dobra. Ja jestem, tak jak mówię, jestem turbo kawiarzem. Zawsze dobrze zajrzeć do czyjegoś plecaka, nie? Ktoś chce, Co masz? jeszcze mam taką kawiarkę na gaz. Zrobimy sobie. Albo jutro rano, No, a pokaż. albo dzisiaj wieczorem. I to wiesz, sobie stawiasz, do tego jest też palnik. Aha, i ciurka do kubka? Tak, do tego Dobra, jest, czaję. też jest palnik na paliwo stałe, ale ja tego nie używam, to można normalnie Mhm. na tą kuchenkę postawić. I bardzo fajnie, szybko się robi. Pokaż mi swój plecak, a powiem ci skąd jesteś. Rękawiczki Mechanicsa, to jest wersja Vent. I... A czyli z tym cienkim przodem? Tak, z tym... i ona mi się i świetnie sprawdza do roboty, i świetnie mi się sprawdza na A, bo strzelnicę. cieniutkie mega, no. Jest kawka, więcej kawki jest. Już jest kawka zmielona. Się zalewa. Się No dobra, zalewa. i namówili. Drugie Mechanicsy, Precision Pro, to znaczy, że one są, w ogóle zobacz, bo one mają te padlocki, czyli ma ten... Czyli są i- takie nieślizgające jeśli się, ale to... wiesz co jest super, w ogóle super jest to, że one są krótkie.
To znaczy, że A, mają... takie mega krótkie. Tak, że Ale mają... wiesz co, ja od kiedy kupuję te właśnie Durahide, te ze skórą, mi się okazuje się, że mi lepiej jest bez tych rzepów. Bo to są fast fity chyba to się nazywa, tak? W Mechanicsach. Ale ja wolę... Ja Wolisz z przyznaję, rzepem? Ja wolę z rzepem. W moim plecaku jeszcze jest Letterman Arc. Ja wiem, że ty też masz. Cyk. Tu jest bardziej zlochany. Jest. Ale wiesz, że on... Ale wiesz dlaczego? Bo ja mam jeszcze Charge'a i jego bardziej używam. Tak, jeszcze mam nóż Takumitaka. Co masz? Nóż firmy Takumitak. A, to ja ci pokażę prawdziwy też później. No, ja... No tu kawał blochy, nie? Jest całkiem spoko. Tak. Czy ja słyszałem tą nazwę? Nie słyszałem tej nazwy nigdy chyba. No jak nie wcześniej. słyszałeś, to obejrzyj film na naszym kanale. Niesponsorowane lokowanie produktu. Mam jeszcze niezbędnik i co jest najważniejsze w tym niezbędniku, to jest to, że ma korkociąg. Wiesz, że w niektórych wypadkach korkociąg to jest Tak, oczywiście. bardzo znacząca... survival. Tak, survivalowa. Babcia Krysia mówiła, że wszystko co zjesz niezbędnikiem Badger Outdoor zjesz też łyżką. Tak, no być może tak, Ale to nieprawda, bo ale niektóre babcia rzeczy- Krysia nie otwierała nim wina. To prawda, no. Czy przepraszam, oliwy z oliwek. Tak. Tak, Moja mama ma na imię Krysia, przepraszam. Tak, moja babcia miała na imię Krysia. To babcia Krysia bardzo często jest wspominana na kanale EDC, bo była fajna. I'll save memories in my head. Nauczyła mnie wielu rzeczy, a szczególnie zbierania grzybów. Są Ty to... jesteś dalej zainteresowany to, co się znajduje Tak, jak masz coś ciekawego, to w moim tak. plecaku? Pokaż. Później faktura przyjdzie pocztą. Normalnie. Spoko. Jest obalbik. A, to jest ta kulka. Tak. Ej, a ona ma magnes z tyłu, czy nie? Ma. A, ma magnes. Bo widziałem też ostatnio, że są takie etujce silikonowe, żebyś sobie ją A to mógł powiesić. mój drogi. Masz? Poka, bo chciałem zobaczyć, jak to się montuje jedno w Jest. drugie. A, bo ja nie chciałem o to pytać, bo tak mówię, masz w plecaku takie, mówię... Tak, to jest ten... to jest ten... No spoko, fajne. Ale jest naprawdę zajebisty. Nie? Ale to jest tylko takie, że po prostu ją tam wkładasz, czy zaczepiasz jakoś? Znaczy jak... Nie, no to jest takie, wiesz, bardzo proste. W sensie... Ale to, ja W mówię, zasadzie, no wiesz... śpisz sam w namiocie, zapniesz się, to se rób co chcesz, nie? Ale... jakby cyk i bracie, masz tutaj wszystko, nie? No I spoko. sobie wisi, nie? Ej, rozbijmy się, bo zaraz będzie za późno. No właśnie, Po prostu dokładnie. zaraz zrobi się ciemno. Nie, ja już nagrałem jak rozbijamy. Aha. Ja już to wszystko mam. Cześć. Ej, przepraszam bardzo. Tak, właśnie. Dawaj jeszcze raz. Wszyscy do zwolnienia. Każdy lubi niespodzianki No, z plecaka, chyba że to jedzeniowe, to nie wtedy. To co, rozbijasz namiot? Święty spokój chcę mieć teraz. O, zbieram haki, jak będzie komisja śledcza. Czy wy macie coś wspólnego z Pegasusem? No. Chłopaki, mamy Tak, wszystko chciałem- nagrane. chciałem. Teraz namiot, nie? No, Znaczy teraz najpierw gadamy o tym, co lepiej. Co chcesz wiedzieć? Już możemy? Hamak czy bardziej namiot? Ja wybrałem dzisiaj opcję namiot. Ja ci powiem z mojego punktu widzenia, jak ja to robię. Wy to już wiecie. Wy nie wiecie. Chyba, że wy to wy. Relatywnie dziarstwo. Sensu? Żeby nie spadło nic na łeb, deszcz i tak dalej. A poza tym to nie jest nic skomplikowanego, to wchodzi w krew. Jesteśmy do tyłu. Chyba ty. 2 godziny. przebitkę, no. Panowie. Ja muszę mieć jakieś birole. Birole masz? No to dawaj. Birole chcesz? Ja ci Tak. nagram birole i dostaniesz je ode mnie. To wam dogram, najwyżej sobie to weźmiecie do siebie. To jest bardzo duża zaleta zestawu hamakowego nad namiotem. Okej. Jak leje i się rozbijasz, to Okej. dopóki nie rozbijesz namiotu, to leje na ciebie, na sprzęt, na plecak, na wszystko. Jak masz hamak, rozwieszasz sobie plandekę w nagrajmy pół to minuty. teraz. Chodź, pokażę ci mój zestaw. A nie, chodź. Zestaw hamakowy Marka. 4K60 kropek. Dobra. Jest, bardzo ładnie. O! Ja! Zaduszka mojego nie się bał. Teraz patrz. Ale zajebiście. O! Nie, z tej strony. Tak?
Poczekajcie. Dzień dobry, witam tutaj w moim małym obozie. Ja bym zaczepił najpierw cięciwę. Pojechaliśmy lata temu na jedną z pierwszych edycji chyba z lotu Knifespell. Był catering w postaci pana, który tam pana i pani, którzy tam robili jedzenie i tak dalej, i tak dalej. I przyjechało 3 znakomitych kolegów. Jak rozpoznacie się, to pozdrawiam serdecznie. Którzy obok stali tego cateringu, gdzie tam można było kupić za jakieś tam wtedy totalne grosze, bo to był, nie wiem, 2008 czy 2009 rok. Herbatę, kawę, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. A ci goście stoją 4 metry obok plastikowych krzesełek, które były przy tym cateringu. Rozłożyli sobie kuchenkę gazową, filtrowali wodę z zalewu zegrzeńskiego i robili sobie herbatę po prostu obok. Wiesz dlaczego? Ja ci powiem dlaczego. Coś ci powiem odnośnie tej historii. I to jest zupełnie poważna rzecz. Jednym z największych oszustw, może nie oszustw, ale niemówień prawdy w tej naszej całej branży jest to, że i survival, i bushcraft, i te wszystkie rzeczy, które nas fascynują i są naszym hobby, często pasją, to jest zabawa, a nie walka o życie. Jak ludzie nie potrafią się przed sobą przyznać, że po prostu robią to dla zabawy, bo teraz bardziej ci się przyda i większą sztuką przetrwania jest to, żeby nie wpieprzyć się pod samochód, jak chodzisz po mieście, jak używać smartfona, jak radzić sobie w robocie, jak wychować dzieciaka, a nie jak rozpalać ogień przy pomocy oka i patyka albo brody. To jest kłopot i to, myślę, powoduje, że niektórzy ludzie, którzy robią to, co my, i próbują nawet aspirować do roli ekspertów, odbierają sobie najważniejszą rzecz dla mnie na przykład, nie? Czyli tą dobrą zabawę. Czyli chcesz powiedzieć, że panowie z tą kuchenką się dobrze bawili i ja się czepiam? Tak, trochę tak. Nie, że się czepiasz. Trudno oczekiwać od kogokolwiek w życiu i na świecie, żeby był obiektywny. Nikt nie jest obiektywny. Każdy jest subiektywny, każdy patrzy przez swój pryzmat. Dla ciebie było wygodnie, bo pojechałeś oglądać norze i nie miałeś zamiaru marnować czasu na, nie wiem, filtrowanie wody. Zrozumiałe. Ale równocześnie jest zrozumiałe, że goście po prostu się spotkali. Oni nie widzieli tej herbaty, tam cateringu czy coś. Oni chcieli po prostu, nie wiem, sprawdzić sobie filtr, albo po prostu na co dzień mają wodę w kranie i chcieli zrobić coś innego, nie? Ale nie walczyli o życie, tylko to był fan, nie? To rozumiem, mega. Najgorzej jakby ci próbowali jednocześnie wmówić, że tamta herbata jest zatruta i zaraz wszyscy umrzecie. I tylko oni przetrwają. Możesz sobie zwrócić na to uwagę, pomyśleć sobie wariaty dobre, bo to nasze wariaty, nie? Najgorzej jakbyś, nie wiem, kpił, wyśmiewał, powiedział, że są nienormalni, okej, coś tam. no, jasne, Bo ja się z tym... Ty też się na pewno z tym spotykasz w internecie. Koniec końców okazuje się, że robi to ktoś, kto próbuje aspirować gdzieś przed samym sobą, nie mówię przed otoczeniem, ale przed samym sobą na eksperta. Bo na przykład jest to jedyna ważna rzecz w jego życiu i jak to straci, bo jakby się okazało, że to co robi i co jest dla niego mega ważne i mega takie męskie czy coś tam, jak się okaże, że to tylko dobra zabawa, to nic innego mu nie zostanie. Chodźmy zobaczyć, co robi Bondo. Bondo, potrzebujemy takie światło mieć, ej. No to bierz. Okej. O, makaryn. O ja. Wchodźcie, żwawo. Taki Bondo. Bushcraft! Będziemy Teraz głodni nie, teraz będzie okej. i spragnieni. Nagrało się. Jesteś u pani, powiedziałeś brzydki wyraz. Brzuszcraft. Pan tam? Pan tam? Mamy to. Dobra. Muszę pokazać, co mam w kieszeni. Tamto, nie, tamtego nie. Mam jeszcze takiego małego pomarańczowego, jest przeuroczy po prostu. Teraz to I są telezakupy. I teraz będą telezakupy mango. No, ponieważ, no ale to jest logiczne, że skoro od 18 lat pracuję w tej firmie, no to 18 lat? Tak. A ile robicie YouTube'a? YouTube'a robimy od gdzieś mniej więcej 2012-2013 roku, natomiast ja jestem przed kamerą od 2016. Origin. Smash burgery. Po to przyjechali. Ale Niech to dostaną. no ja nie mogę tak. Wódeczka. Bondo? A skąd to chyba? Bondo w skrócie to jest BDSM. Bondo dobrze smaży mięsko. BDSM? BDSM, Bondo dobrze smaży mięsko. O takie. Ja Śmiało. chciałem coś powiedzieć, co powiedziałem wcześniej, ale nikt tego nie słyszał. Natomiast bo nikt nie dzisiaj, słucha. dzisiaj pracujemy z Markiem od godziny mniej więcej 14:30. 5, bo I się spóźniliście. Tak, gadaliśmy o tych wszystkich wyjazdach, o tym chodzeniu tam gdzieś tam po, prawda, izerskich górach, Izerach, Bieszczadach i innych takich rzeczy. Natomiast ja muszę powiedzieć, że najfajniejszym Nie przyjmij serka. jakby momentem dzisiejszego dnia było to, że ujrzałem Bonda w tym przeuroczym fartuszku. Tylko w fartuszku. Tak, to jest... Wyżera. Zabierz. Będzie wyżera? Jak się uda, to będzie. Tak to jest.
Jak się kogokolwiek zaprosi na Brzuszkraft, sprzedany. Stop, stop! Jeszcze raz. Nie! Ma być cebulka? Nie wiem. Nie. Dobra. Na poligonie doświadczalnym EDC bardzo was przepraszam, ale lubię nagrywać filmy na YouTube'a. Chciałbym to robić jeszcze trochę, a jak będę tu siedział, to pewnie zginę, nie? Bondo, coś tu zepsułeś. Nie mów. Chcesz powiedzieć coś odnośnie tego, jak się ze mną nagrywa? Ale że co? No. Poranki nigdy nie są łatwe, no co wam będę gadał. Wieczorem jest dobrze, a rano wtedy jest... to samopoczucie musi się rozpędzić. Wstaliśmy, wszyscy żyją, nie ma strat w ludziach i sprzęcie. Co, nagrywamy z Wikę? A miałeś ekipę przedstawić. No właśnie, będę przedstawiał ekipę Militaria.pl, tą właśnie filmową, z którą jeździmy zawsze i robimy, chociaż nie ma pełnego składu, bo jeszcze jest Tomek, którego pozdrawiamy, został w Wołowie. No, pierwszy Paweł. Paweł jest operatorem, montażystą i robi fajne rzeczy, które możecie zobaczyć na naszym kanale, bo się na tym zna po prostu. I czego ty używasz do montażu, bo ja zapomniałem tą nazwę. Edius. Ediusa. Montuję w Ediusie, cokolwiek to oznacza. Dzień dobry Państwu. To jest Piotrek. Piotrek jest naszym marketingowcem, producentem wykonawczym większości naszych wyjazdowych Reżyser filmów. kina akcji. Reżyserem kina akcji, miesza się w nie swoje sprawy, jak trzeba jest kierowcą i ma zakaz podczas prowadzenia samochodu używania telefonu komórkowego zawsze. Pozdrawiam Pozdrawiam. I zawsze jak jeździ, to spala najwięcej paliwa. Czwarty jest jeszcze Grzesiek z chłopakami. Chodź, nie wstydź się. Jeszcze jest Grzesiu, który też jest operatorem i montażystą i robi równie fajne rzeczy co Paweł, a w czym ty montujesz? Ty montujesz nie Da Vinci. W Da Vinci. No właśnie. i to to rozumiem, już wiemy, to szanuję, no właśnie, nie? a nie tam. I lata dronem. Tak, i lata dronem. I ja nie wiem, Tom-tomem. tam Ediusie. Nikt nie wie, co to jest. No to jest ekipa, nie? Która tu przyjechała. To ma być dowód, że wszyscy przetrwali. W ciągu dnia była turystyka, później wieczorem był Brzuszkraft, który płynnie przeszedł w survival, a rano, proszę bardzo, komplet. Tak to się robi, tak to robią zawodowcy, proszę Państwa. Kończymy imprezę. Chłopaki się zwijają, było fajnie, bo to jest film taki, wiecie, jak to się mówi, backstage'owy, tak? A ten oficjalny będzie na kanale Militaria. Powinno wyjść fajnie, nie wiem jak chłopaki to pomontują, ale było spoczko. No. Żałuję też, że nie w Borach, ale faktycznie jest sucho to raz, a dwa, no mówię, jestem popękany, jeszcze muszę się posklejać trochę z prawej strony, żeby móc założyć ciężki plecak. Lecą dalej, bo to jest dopiero początek objazdówy. Ja wracam do Kanciapy. Dziękuję, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, myśmy się dobrze bawili. Momentami nawet to długa historia. Do zobaczenia. Szacuneczek.